W dzisiejszym odcinku przedstawimy prawdziwe oblicze zdobienia bling bling. Pokażemy, jak pracować z cyrkoniami, jak je aplikować, a także jakich aplikacji unikać. Czym pracować, by było najwygodniej i czego nigdy nie robić, by nie zepsuć efektów swojej pracy. Czwartek, 17. Dzień dobry i wesołych świąt, ale zanim przejdziemy do Wigilii, pogadamy na temat cyrkoni. Drodzy Państwo, ja nazywam się Magda, to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci, a z nami dzisiaj jest Natalka. Cześć! I chciała namalować karpia, ale finalnie zdecydowałyśmy, że dzisiejszym tematem przewodnim będzie Zdobienie sylwestrowe oraz aplikowanie cyrkoni. tak, żeby przetrwały jak najdłużej. Zaczynamy! Paznokcie pokryjemy kolorem Partner in Crime oraz zabezpieczymy tip-topem. Cyrkonie przykleimy za pomocą Protein Base. Do zdobienia użyjemy bulionu Silver oraz cyrkonii w różnych rozmiarach. Skórki odepchniemy kopytkiem, kolor pod skórki nałożymy przy pomocy pędzelka Nail Art 003, linię światła ułożymy pędzelkiem Nail Art 007. Duże cyrkonie układać będziemy za pomocą zaciskarki, mniejsze za pomocą kredki, świeczki dedykowanej do cyrkoni. Zostawiliśmy jeden paznokieć goły i wesoły po to, żeby pokazać, jak Natalia podjeżdża lakierem aż pod same skórki. Tak, jest to temat, który wielokrotnie pokazywaliśmy na tym kanale, ale pamiętajcie, że każdy instruktor będzie mieć zdziepko inną technikę i warto jest poznać każdą z nich, żeby wybrać sobie to, co najbardziej się nam przyda. Paznokcie wcześniej zbudowaliśmy akrylem Fashion Pink na kształt migdała. Jak widzicie, kolor jest obecny już na 4 paznokciach. Przechodzimy zatem do pokrycia kolorem ostatniego, 5. paznokcia. Po kolei odpychamy skórki przy pomocy kopytka i aplikujemy kolor na ostatnim paznokciu. Pierwszą, cienką warstwę koloru Partner in Crime rozprowadzamy pędzlem z butelki. Już w tym miejscu, przy pierwszej warstwie, dopracowujemy okolice przy skórkach, podprowadzając niewielką ilość produktu pędzlem 003 pod wcześniej odsunięte skórki. Bez utwardzania ponownie sięgamy po odsączony o wewnętrzną szyjkę butelki pędzelek i wyrównujemy powierzchnię całego koloru na paznokciu. Dopiero po wyrównaniu utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Drugą warstwę nakładamy cieniutko pod skórki, prowadząc pędzelek na płasko i pracując nim prawie w powietrzu. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolor hybrydowy pokrywamy tip-topem, rozkładając produkt pędzlem z butelki, następnie poruszając się ruchem od wolnego brzegu w stronę środka paznokcia. Przy pomocy pędzla Nail Art 007 układamy top tak, by powstała idealna linia światła. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Linia światła to charakterystyczne białe odbicie na paznokciu, które przemieszcza się w momencie, kiedy my przekręcamy swoją rękę. Jeżeli to światło się nigdzie nie załamuje, to znaczy, że paznokcie zostały wykonane prawidłowo. Po utwardzeniu czekamy około 60 sekund, aby paznokcie powróciły do temperatury pokojowej. Dlaczego? Ponieważ paznokcie wyciągnięte z lampy mają podwyższoną temperaturę i jeżeli dotkniemy je w tym momencie, tuż po wyciągnięciu z lampy, istnieje ryzyko zmatowienia. A w naszym dzisiejszym zdobieniu bling bling to by była prawdziwa wtopa. Wszystkie paznokcie pokryte są kolorem Partner in Crime. Ale wiecie, sroczki, dobrze wiecie, co chcemy powiedzieć. Gładkie paznokcie to przecież nuda. Dzisiaj pragniemy większej ilości błysku. Zabieramy się za pracę. Sięgamy po szkiełko Nail Art i wykładamy na nie krople proteiny przy pomocy pędzelka z butelki. Posługując się pędzlem do zdobień 003, nakładamy niewielką ilość proteiny w miejscu umiejscowienia pierwszej cyrkonii. Możemy od razu namalować kształt rąbu na wielkość naszej cyrkonii. Niech Was chroni ręka opatrzności przed utwardzeniem proteiny, zanim położymy na niej cyrkonię, bo strzelilibyśmy sobie wtedy samobuja. Przy pomocy zaciskarki chwytamy dużą cyrkonię prosto z pudełeczka i przekładamy w miejsce jeszcze nieutwardzonej proteiny na paznokciu. Zaciskarką będzie wygodnie nam nakładać tylko te większe cyrkonie. Mniejsze mogą się wyślizgiwać spod szczypiec i wyskakiwać. Nie będą zdyscyplinowane. Układamy cyrkonie w odpowiednim miejscu. Na proteinie cyrkonie mogą się co nieco ślizgać, dlatego musicie pilnować, aby Wasza modelka nie przechylała ręki ani nie wykonywała gwałtownych ruchów, kiedy wkłada rękę do lampy. Cyrkonia jest duża i ciężka i może się po prostu przesunąć. Jeśli cyrkonia znajduje się w odpowiednim miejscu, przymrażamy paznokieć w lampie. Pracując nadal pędzelkiem 003, ponownie nakładamy proteinę, tym razem układając ją w kształt półksiężyca. Jeśli pod cyrkonię założymy zbyt dużo proteiny, cyrkonia zatopi się w niej, a boczne szlify zostaną zalane. Co za dużo, to niezdrowo. Przy pomocy kredki do cyrkonii układamy mniejsze cyrkonie symetrycznie do dużej, wcześniej ułożonej cyrkonii. Pracujemy kredką delikatnie i powoli, nie spieszymy się.
Kiedy mniejsze cyrkonie są na swoich miejscach, przymrażamy paznokieć w lampie. Kolejno malujemy proteinę jako podkład cyrkonii pionowo od czubka dużej cyrkonii na długość około 4 mm. Ponownie przy pomocy świeczki do cyrkonii układamy następne 2 sztuki i przymrażamy w lampie. Przy pomocy pędzla Nailart 003 do kropli proteiny dodajemy bulion silver. Mieszamy tą proteinę z bulionem tak, aby otuliła bulion w całości. Dlaczego to jest istotne? Chodzi o to, żeby się lepiej pracowało takim małym i sypkim produktem, jakim jest bulion. Gdybyśmy nie użyli proteiny, to bulion by nam się rozbiegał w cały świat w 4 strony, a chodzi o to, żeby mieć nad nim kontrolę i móc go przyjemniej i konkretniej układać na paznokciu. Mieszanką bulionu z proteiną otaczamy cyrkonie ułożone przy skórkach. Tym samym zabezpieczamy je. Przymrażamy w lampie. Dokładnie to samo wykonujemy od zewnętrznej strony cyrkonii i przymrażamy w lampie. Układanie bulionu wymaga skupienia i spokoju. Porada z serii Zen. Weź 3 oddechy i dopiero wtedy przejść do pracy. Zobaczysz, że pomoże. Otulamy bulionem również duże cyrkonie, jednocześnie wypełniając przestrzeń między cyrkonią a paznokciem. Przymrażamy ułożony bulion w lampie. Bulion w tym wypadku dopełnia stylizację i jest zabezpieczeniem dla cyrkonii. Dzięki temu nasza modelka będzie dłużej cieszyć się zdobieniem. Serdeczny palec jest gotowy, a my zabieramy się za mały. Mniej więcej pół centymetra od skórek pędzelkiem do zdobień trójką nakładamy proteinę w kształcie półksiężyca. Uzupełniamy ją jedną średnią i 2 mniejszymi po bokach cyrkoniami. Od razu możemy przystąpić do nakładania bulionu, z którego stworzymy zakończenie półksiężyca. Pomiędzy cyrkoniami nakładamy po 1 kuleczce bulionu, aby wypełnić puste przestrzenie i stworzyć optyczną koronę dla cyrkonii. Przymrażamy w lampie. I może niektórzy z Was myślą sobie teraz, że można by użyć do nałożenia cyrkonii drewnianego patyczka, który zamoczylibyśmy w proteinie, złapalibyśmy cyrkonię i umieścili ją na paznokciu. Tak można by tak wykonać, ale wtedy co by się wydarzyło? Odrobina proteiny mogłaby zalać szlif cyrkonii i finalnie nasze cyrkonie nie błyszczałyby się tak bardzo, jakbyśmy chcieli. Na środkowym i wskazującym paznokciu, a także na kciuku układamy dokładnie ten sam wzór, co na małym paznokciu. Półksiężyce, które tworzymy, układamy proporcjonalnie do wielkości paznokcia. Nasza stylizacja jest gotowa. Migoczące cyrkonie sprawiają, że można zatopić się wzrokiem w efekcie finalnym. Nie wpadajcie na pomysł pokrywania topem gotowej stylizacji z cyrkoniami. Wówczas cały Wasz wysiłek pójdzie na marne. Top przykryje wszystkie szlify cyrkonii, a efekt błysku zostanie utracony. I to już koniec naszego odcinka. Jeśli macie dodatkowe patenty, jak pracować z cyrkoniami, dajcie nam znać w komentarzach. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!